Siemanko, witam na kanale Kinowa Klisza. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę amerykańską produkcję o tytule Jestem Bogiem. Film reżyserii Neil Berge, który miał swoją premierę w 2011 roku. Obsada to niezawodny i bardzo znany na całym świecie aktor Bradley Cooper, występujący jako Eddie Mora, następnie Abby Cornish jako Lindy oraz Robert De Niro jako Carl Van Loon. Budżet to $27 milionów, z czego przychody to około 160 milionów. Jestem Bogiem jest oparty na powieści The Dark Fields autorstwa Alana Gleyna, wydanej w 2001 roku. Książka jest bardzo podobna, jedynie różni się pod względem szczegółów i rozwoju postaci. A teraz wyobraź sobie, że jesteś totalnie przeciętnym gościem. Nazywasz się Eddie Mora i mieszkasz w Nowym Jorku. Masz marzenie zostać pisarzem, ale prawda jest taka, że nie masz weny, motywacji ani kasy. Twój związek się rozpada, a ty snujesz się bez celu, kompletnie zagubiony. Wszystko jednak zmienia się, gdy przypadkiem spotykasz swojego dawnego szwagra, który daje ci tajemniczą pigułkę. NZT. Obiecuje, że to coś specjalnego. Coś, co odblokuje pełen potencjał twojego mózgu. Myślisz sobie, a co mi szkodzi? I łykasz tabletkę. I BUM! Nagle świat nabiera koloru, a ty czujesz się jak super bohater. Twoje zmysły są wyostrzone, pamięć fotograficzna działa na pełnych obrotach, a mózg przetwarza informacje z prędkością światła. Nagle wszystko, co kiedykolwiek widziałeś, czytałeś lub słyszałeś, jest na wyciągnięcie ręki. W ciągu jednego dnia piszesz świetną książkę, sprzątasz mieszkanie i rozwiązujesz wszystkie swoje problemy. A to dopiero początek. Z taką mocą zaczynasz grać na giełdzie, zdobywasz ogromną kasę i przyciągasz uwagę wielkich graczy, takich jak Carl Van Loon, potężny biznesmen, który chce cię wykorzystać do swoich planów. Wydaje ci się, że życie jest piękne, prawda? Niestety, każda moc ma swoją cenę. NZT ma poważne skutki uboczne. Zaczynasz tracić pamięć, masz dziwne zaniki świadomości i spotykasz innych ludzi, którzy również zażywają te tabletki, ale nie wyszli na tym najlepiej. W dodatku zaczynają cię ścigać groźni ludzie, którzy chcą dostać tą magiczną pigułkę za wszelką cenę. Eddie musi nie tylko utrzymać swoje nowe, błyskotliwe życie, ale także znaleźć sposób na ominięcie śmiertelnych pułapek i przetrwanie. W miarę jak zapasy się kurczą, Eddie staje przed coraz większym dylematem. Jak daleko jest gotów posunąć się, żeby zachować swoją nową, super inteligentną tożsamość? Czy znajdzie sposób na bezpieczne korzystanie z pigułki, czy może będzie musiał zapłacić za nią najwyższą cenę? Jestem Bogiem to dynamiczny i wciągający thriller, który skutecznie balansuje między elementami science fiction a dramatem psychologicznym. Film porusza ważne pytania o naturę ludzkiego potencjału, etykę wykorzystania nielegalnych substancji oraz cenę, jaką płacimy za sukces. Moja ocena to mocne 9/10. Od samego początku jesteś wciągnięty w świat Eddiego, który zaczyna się od życiowego dołka, a kończy na niebezpiecznej zabawie z mocą NZT. Każda scena trzyma w napięciu, a fabuła jest jak roller coaster. Nigdy nie wiesz, co wydarzy się za chwilę. Bradley Cooper i jego rola jako Eddie Mora to prawdziwy majstersztyk. Na ekranie jest bardzo mega wiarygodny. Przechodzi od totalnego przegrywa do super inteligenta, a jego przemiana jest naprawdę wciągająca. Widzisz, jak jego postać rośnie i zmienia się w błyskawicznym tempie, co dodaje filmowi mnóstwo energii. Cooper sprawia, że kibicujesz jego postaci od początku do końca, mimo że nie zawsze podejmuje najlepsze decyzje. Jego charyzma i umiejętności oddania skomplikowanej postaci stanowią jeden z najważniejszych atutów tego filmu. Robert De Niro jako Carl Van Loon też robi świetną robotę jako wpływowy biznesmen, który wciąga Eddiego w swoją grę. Ich interakcje są pełne napięcia i mądrości, a De Niro dodaje filmowi dodatkowego blasku swoim doświadczeniem i charyzmą. Pomysł na fabułę jest naprawdę interesujący, bo kto by nie chciał mieć pigułki, która nagle sprawi, że staniesz się geniuszem. Film stawia pytania o to, co byśmy zrobili z taką mocą, co dodaje głębi historii. Ścieżka dźwiękowa dobrze wspiera napięcie i emocje, ale nie wyróżnia się jakoś specjalnie poza standardowym poziomem thrillerów. Efekty wizualne w Jestem Bogiem są naprawdę odjechane. Kiedy Eddie zażywa NZT, obraz staje się jakby bardziej wyrazisty i dynamiczny, co świetnie oddaje uczucia bycia na szczycie intelektualnego świata. Sceny były kręcone w różnych lokalizacjach Nowego Jorku. Kadry te świetnie oddają atmosferę tej wielkiej aglomeracji. Reżyser użył nowoczesnych technik filmowych, aby stworzyć wizualnie imponujący obraz tętniącego życiem miasta. Efekty są nowoczesne i estetyczne, sprawiając, że film jest nie tylko emocjonujący, ale też przyjemny dla oka. Mimo interesującego pomysłu, film nie zawsze zagłębia się w bardziej skomplikowane aspekty swojej tematyki. Można by było oczekiwać więcej refleksji na temat etyki, konsekwencji i psychologicznych aspektów zażywania pigułki. Film nie tylko pokazuje, jak fajnie jest być super inteligentnym, ale też stawia pytania o to, jaką cenę jesteś gotów zapłacić za sukces. Co się dzieje, gdy coś, co zaczęło się jako błyskotliwa okazja, zaczyna cię przytłaczać. Jestem Bogiem naprawdę zmusza do myślenia o granicach moralnych i konsekwencjach naszych wyborów. Podsumowując, produkcja z genialnym Bradleyem Cooperem w roli głównej, efektami specjalnymi, które rzucają na kolana i fabułą, która jest pełna zwrotów akcji, no po prostu musisz to zobaczyć. Dzisiaj to by było
było na tyle. To był film Jestem Bogiem, to jest kanał Kinowa Klisza. Dziękuję za obejrzenie i do następnego. Jeśli ci się podobało, możesz zostawić lajka oraz suba, żeby być na bieżąco. I napisz w komentarzu swoją ocenę tego filmu. Codziennie nowy odcinek o godzinie 15. Pozdro!